Ashoka razem z Fundacją BGK znalazły 6 szkół z mocą zmienienia świata. Szkół, w których dzieci, ale cała też społeczność szkolna ma szansę rozwijać umiejętności społeczne, żeby stawać się podmiotowymi i sprawczymi, by razem działać na rzecz wspólnego dobra. Jak można rozwijać umiejętności społeczne na każdej lekcji w każdej szkole? Zobaczcie. Empatia, uważność, kreatywność, praca w grupie, przywództwo i gotowość do wprowadzania zmian. Kiedy rozpoczynaliśmy 2 lata temu nowe życie naszej szkoły, pierwszą zasadą było to, że ze sobą przede wszystkim rozmawiamy, budujemy komunikację i relacje, ale też dajemy przestrzeń do podejmowania inicjatyw. I przyznam, że ta nowa jakość naszej pracy przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Uczymy nie bać się być przywódcą. Nie bać się być tą osobą, która rozpoczyna jakieś działanie, która ma jakiś pomysł i gdzieś tam ten pomysł rzuca. Nie. Zaczyna go również realizować. Ponieważ dzieci czują się w naszej szkole bardzo dobrze, to odczuwają też taką potrzebę, żeby coś zmieniać, żeby ulepszać, upiększać szkołę. Chociażby wygospodarowanie takiej przestrzeni dla nich, takiej wolnej od telefonów komórkowych. To jest pomysł dzieci, inicjatywa dzieci na zmianę prowadzenia zajęć z plastyki. Bardzo długo mieli zajęcia w formie przygotowywania prezentacji. Znudziło im się, w związku z tym przyszli z propozycją do nauczyciela, aby wykonać coś dla siebie, dla klasy i zmienić formę prowadzenia zajęć plastyki. Kolejnym pomysłem i inicjatywą młodych ludzi z tej klasy jest utworzenie i prowadzenie i uczestniczenie w kole ogrodniczym. Wymyślili, że przestrzeń wokół szkoły dobrze by było zaaranżować w taki sposób, żeby oni mogli o tym zadecydować sami, mogli to sami pielęgnować i to konsekwentnie robią. Mamy taką skrzynkę inspiracji. To jest takie miejsce, taka jakby urna, do której możemy wrzucać swoje pomysły. Na przykład tam został taki wrzucony pomysł na ścianę, która została pomalowana farbą tablicową. No i ta tablica została stworzona tutaj, tak? Na przerwach przychodzimy sobie, rysujemy sobie. Możemy tutaj, nie wiem, zainspirować innych uczniów jakimś rysunkiem. Przekazywać sobie informacje, wiadomości. I co mnie bardzo ucieszyło, sami wypracowali regulamin korzystania z tej tablicy. Czyli udało nam się to, że my jako dorośli gdzieś żeśmy zaszczepili umiejętność wprowadzenia tej zmiany i korzystania z niej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie mamy takiego określonego punktu, że musimy robić tak, jak nam każą, tylko robimy tak, jak nam się podoba, tylko oczywiście bez przesady, ale mamy taką swobodę właśnie. Pracujemy w ogóle w szkole nad tym, żeby cała społeczność szkoły miała świadomość tego, że jest w naszej rzeczywistości miejsce na popełnianie błędów, że błąd nie oznacza porażki jakiegoś końca, tylko właśnie idziemy dalej. Nawet jeśli nasz wybór nie zawsze będzie tym lepszym, to myślę, że w tej szkole możemy się uczyć na własnych błędach. Wprowadzanie zmian nie przychodzi oczywiście łatwo, ale najważniejsza jest wytrwałość lidera i wspieranie wokół siebie ludzi, którzy nas wzmacniają. Musimy dać sobie czas, cierpliwość. Pewno, że zmiany, my wiemy, że one są dobre, że wnoszą wiele dobrego, ale jednak każdy z nas, nawet dorosły, boi się ich i myślę, że podobnie jest z dziećmi, ale im częściej będą doświadczać tego na co dzień, tym przyda im się to w przyszłości. Jeżeli uczymy ich tego w szkole, czyli w jakiejś małej społeczności i wiedzą, że mogą coś zmienić w swojej sali lekcyjnej, klasie, w swojej szkole, to później przełoży się to na działanie na rzecz innych ludzi w ich dorosłym życiu, w miejscu pracy, w dzielnicy, z której pochodzą. Myślę, że z naszej szkoły wychodzą dzieci, które wierzą w swoje siły, wierzą w swoje sprawstwo. Żeby działali, żeby przygotowywali się do życia, które ich czeka, do dorosłego życia, dlatego że w tym życiu będą musieli podejmować dużo decyzji, wiele działań, będą musieli współpracować i podejmować wyzwania dnia codziennego. Wierzę w to, że to są tacy prawdziwi zmieniacze rzeczywistości, czyli ludzie uważni, patrzący na to, jaka jest potrzeba
i starające się zmieniać rzeczywistość, kiedy coś ich uwiera, kiedy coś ich społeczność po prostu boli. Większość z nas nauczyła się tutaj tego, że zmiany wcale nie są tak trudne, jak się wydają, bo dużo osób w naszym wieku ma takie podejście, że no w sumie zmieniłbym to i fajnie by było, jakby było inaczej, ale nie za bardzo mi się chce i fajnie, jakby ktoś inny się tym zajął. Tylko właśnie u nas w szkole widać to, że zmiany należy zacząć od siebie.